Cześć kochani, dzisiaj do Was przychodzę z kolejnym odcinkiem. Dzisiaj jest unboxing paczki i tak właściwie perfum, które ostatnio zamawiałem. Widziałem, że jeszcze nie ma im na polskim YouTubie, w sensie nie ma żadnej recenzji odnośnie tych perfum na polskim YouTubie, więc no będę chyba jedną z pierwszych osób, które zrobi unboxing tej paczki. Już dla Was pokazuję. Ojcie. Więc będę jedną z pierwszych osób, która raczej zrobi unboxing tej paczki i powiem Wam krótko o moich przemyśleniach, czy mi się podobają te perfumy. Ogólnie to jest totalny blind buy, jakby wiem, że to może trochę głupie wydawać 1000 zł za perfumy, które nie wiem jak pachną, więc to może będzie totalna wtopa i totalny błąd, ale no cóż, próbujemy. Mianowicie to są perfumy od Bond Number 9 Nomad i zobaczymy jak one pachną. Zrobię oczywiście tej unboxing paczuszki. I zamawiałam jeszcze oprócz tego jeszcze jedne perfumy, więc tutaj będzie tak właściwie recenzja jednych perfum i jeszcze drugich. Azaro The Most Wanted. Chyba tak się nazywają te perfumy drugie, które zamawiałem. Więc musimy rozpakować tą paczkę. Jestem naprawdę mega ciekaw jak one pachną, ponieważ jakby nawet nie wiem, nawet po prostu nie mogę sobie jakby wyobrazić jak one pachną. Nie brałam żadnej próbki. W ogóle ciężko są bardzo dostępne próbki właśnie o Bond Number 9. Ciężko są dostępne próbki, więc jakby postanowiłem, że po prostu kupię w ciemno z polecenia. Bo widziałem, że jeden gościu polecał te perfumy i były jakby jedne z jego ulubionych, więc uznałem, że mi się też spodobają, no bo nie, dlaczego nie. Dobra. Więc jakoś mi się udało dostać. Ciężko, ale jakoś mi się udało. Okej. Ładnie zapakowane. Zamawiałam ze strony Brasty. Oczywiście nic, żadna reklama ani nic. Zamawiałam ze strony brasty.pl. Tam naprawdę mają legitne rzeczy i w tańszych cenach niż na przykład Notino lub coś w tym stylu, więc naprawdę polecam. Ładnie zapakowany, na pewno się nic nie zniszczy ani z tych rzeczy. Więc musimy to rozpakować ładnie. Okej. Już teraz mamy te perfumy. Mamy. Więc wygląda to tak. Wyglądają tak. Pudełko wygląda tak. To jeszcze jest zapakowane w takie coś. Więc, tak wygląda sama pudełeczko już po odpakowaniu. A w środku wyglądają tak. Więc tak wyglądają w środku. Żeby mi wpadły. Więc ogólnie ładne. Coś w środku jeszcze jest. Jakaś kartka. Spoko. Okej. Więc no zrobimy test zapachu. Ja nie wiem kompletnie jak one pachną, tak jak wam mówiłem. Wyglądają ładnie. To jest taka jakby chyba szklana buteleczka. Wygląda ładnie. Tak no tył. Tak wygląda przód. Tu jest też na korku napis. To nie jest magnetyczny. No to nie jest magnetyczny, więc taki minus, że to nie jest magnetyczny korek. Ale zobaczymy jak one pachną. Ok. Pierwszy test. Ok. Dosyć ciekawe, tylko jeszcze poczekamy chwilę jak alkohol wyparuje, żeby było bardziej jakby czuć ten zapach, ale ładne. Ładne, w sensie jakby nie wtopiłem pieniędzy, bo podobał mi się ten zapach. Przynajmniej takie pierwsze otwarcie. Taki bardzo owocowy bym powiedział. Ale ładny. Bardzo mi się podobał ten zapach. Ogólnie. Bardzo ciekawy, taki na pewno pierwsze co się rzuca w oczy to jest bardzo taki owocowy. I bardzo te owoce wychodzą takie na pierwszy plan. Więc głównie tutaj czuć owoce. Ale też taki trochę taki drzewny.
taki drzewno-owocowy, bym powiedział. Ogólnie mi się podobał ten zapach i podoba mi się to połączenie tych zapachów. Nie sprawdzałem jeszcze, jakie ma, w sensie nie wiem, jakie ma nuty zapachowe, więc tu Wam gdzieś wkleję dokładnie, ale powiem Wam szczerze, nie wiem jak z projekcją. Ja też ogólnie tutaj, to są moje takie pierwsze wrażenia, więc kompletnie jakby nie wiem jak on pachnie i tak dalej. Więc to są moje takie pierwsze wrażenia. Da Wam jeszcze znać w części dalszej tego filmiku, jeżeli spyskam się, wiecie, tak globalnie, jak on pachnie, jak się długo utrzymuje i jaka jest jego projekcja. Aczkolwiek, no ładny ten zapach, naprawdę. Nie wtopiłem tutaj pieniędzy i jakby i takie pierwsze wrażenia, to mogę polecić ten zapach, tak? Mogę polecić ten zapach, bo jest ładny. Nie wiem jak mówię, z trwałością i jak właśnie z tą projekcją, więc będę tutaj testować, ale ładny zapach, naprawdę taki bardzo taki owocowy, ale nie jest taki, wiecie, jakiś cytrusowy lub coś w tym stylu. Ja ogólnie nie lubię za bardzo cytrusów. Dla mnie to dosyć tak sztucznie pachną cytrusy i też no, nie jestem fanem cytrusów. Dla mnie trochę pachną jak taki właśnie odświeżacz do toalety lub coś w tym stylu. A tutaj czuć taki owocowy zapach, ale jakby ja mam wrażenie, że taki trochę że to jest taki trochę cięższy zapach, w sensie, że to nie jest taki typowo, nie wiem, jakiś taki letni zapach, wiosenny, taki jakby świeże owoce, w sensie jakby no, one nie są takie chemiczne, bo to absolutnie jakby nie czuć takich syntetycznych owoców, jakichś takich chemicznych, ani tak dalej, ale mam wrażenie, że to jest, że coś tam jakby jest jeszcze dodatkowo, że są takie trochę cięższe, tak? I ogólnie są ciekawe, jeśli chodzi o zapach owocowy, bo jakby trochę też inaczej sobie może go wyobrażałem, ale jest ładny. Na pewno nie mogę mu odjąć tego, że jest bardzo ładnym zapachem. No i mi się ogólnie podoba, więc to ogólnie jeśli chodzi o ten zapach. Przy okazji zrecenzuję Azaro The Most Wanted, też go zrecenzuję tutaj. To też nie będzie taki globalny test. Globalny test zrobię i wkleję w tym odcinku. A tutaj zrobimy sobie unboxing tej paczki. I to jest właśnie Azara The Most Wanted. Też nie mam zielonego pojęcia jak on pachnie. W sensie jakby wiem, że to jest jakby jesienny vibe. I ktoś to polecał i po prostu tyle. Więc jakby czasami tak mam, że robię takie zakupy zupełnie jakichś takich, wiecie, perfum, które nie wiem jak pachną. Może mniej więcej wiem jaki to jest vibe lub coś w tym stylu. I w sumie tylko tyle. Sorki, jest trochę ciemno, bo ja nagrywam to już dość późno, jeszcze przed pracą. A mam dzisiaj nockę, więc chciałem jeszcze dla Was nagrać. Jestem akurat świeżo po tym kursie, więc jakby mam taką chwilę wolnego jeszcze zanim pójdę do pracy. Okej. Więc rozpakujmy to. To na przykład nie było drogie, więc nie było mi tu żal wydać 200 zł za perfumy tak w ciemno. To jeszcze mogę tyle dać. Ostatnio też zamówiłem Paris Corner Rifakat. No nie jestem tutaj fanem, też zamówiłem w ciemno. Wiem, że że to był klon YSL Baby Cat. Nie wahałem oryginału, więc nie wiem i nie do końca mi się akurat podobały te perfumy. Były takie jakby takie, wiecie, iglaste, jakieś takie, no nie, totalnie nie moje klimaty, waniliowe, jakieś takie żywicowe, no nie, totalnie nie moje klimaty. Więc mi się osobiście nie podobały, no ale na takie inne zastosowanie to mogą być. Ok, teraz przejdźmy do testu Azaro The Most Wanted. Więc tak wygląda tutaj opakowanie. Wiadomo, że zaraz sobie otworzymy. Buteleczka wygląda, wiecie, się nie rozwaliło. Buteleczka wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że widać. Też jest szklana. To już jest plastikowe chyba. Nie wiem, czy się otwiera. A, tak się otwiera. Ok. No i robimy test. Ok. Też nie wiem zupełnie jakie to są zapachy. Ciekawy też. Ciekawy, chociaż on mi wam powiem, że on mi trochę przypomina coś. On mi przypomina trochę Latafa Assad Bourbon. Bo ja miałem te perfumy i on mi trochę je przypomina, powiem wam szczerze. Kurczę, powiem wam szczerze, on mi nawet całkiem mocno przypomina te perfumy.
Jakby jest w nim jeszcze coś takiego, co jakby no trochę wyróżnia te perfumy, ale mam wrażenie, że to jest bardzo podobne właśnie do Latafy Acid Bourbon. Bardzo podobne, nie wiem jak z trwałością, jak z projekcją. Przy Latafie nie było tak tragicznie. Też nie było... chociaż mam wrażenie, że tu jest bardziej czuć, bo nawet jak tak trzymam rękę z dala, to czuję te perfumy, więc na pewno tej projekcja jest większa niż przy Latafie Acid Bourbon, ale pachną podobnie. I nie wiem, mam wrażenie, że tutaj czuję takie na pewno wanilię, jakiś taki nie porównując alkoholu, który wiadomo jest w perfumach, ale zapach ogólnie jakiegoś takiego alkoholu. Zapach jakiegoś takiego alkoholu, właśnie tej wanilii. To są takie słodkie perfumy. Spodziewałam się zupełnie czegoś innego, szczerze powiedziawszy, po tych perfumach. Wiadomo, zabija mnie w ciemno, ale jakby spodziewałam się zupełnie czegoś innego. Projekcja jest dobra, bo czuję jakby w całym samochodzie, tak? Nawet chyba lepsza niż w tamtych. Bo naprawdę czuję bardzo wyraźnie. Czy są ładne? Są ładne. Takie trochę bym powiedział. Trochę taki czysty, też taki czysty zapach. W sensie jakby może taki czysty, taki słodki. No nie jest też chemiczny, nie jest też syntetyczny. Wydaje mi się, że trochę bardziej jest mniej właśnie taki chemiczny, syntetyczny niż właśnie ten Latafa. Jest bardziej trochę taki naturalny. Przynajmniej tak w moim mniemaniu. Taki trochę, też jest to może taki trochę żywiczny, bursztynowy, w sensie tak mi się jakoś kojarzy po prostu. I mam wrażenie, że to nie jest jakoś tutaj rozbudowana, ten nuty zapachowe, że nie ma dużo nut zapachowych, że to nie jest jakieś bardzo rozbudowane, tak, przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ jakby no są wbrew pozorom takie dość proste, nie pachną bardzo jakoś tak urozmaicenie? Nie pachną jakoś tak bardzo wielowymiarowo, jeśli można tak powiedzieć. Więc to jest na pewno to. Ogólnie są ładne, są też bardzo projektujące, bo naprawdę je mocno czuję. No na pewno są w takim jesienno-zimowym klimacie, bardziej chyba jesiennym. Są ciekawe na pewno, są właśnie takie bardzo słodkie. Czy mi się podobają? Podobają mi się, aczkolwiek no na pewno nie są to jakieś jeden z najlepszych perfum, jakie miałem. No te są mniej projektujące, na pewno, tak? Ale jeżeli chodzi o projekt, to jest dość mocno tutaj przy Azaru The Most Wanted. Ogólnie podobają mi się perfumy, nie są to jedne z najlepszych, jakie miałem. Trochę mi właśnie przypominają Giorgio Armani The Stronger With You Intensely, które mam. Tylko te są mocniejsze, bardziej projektujące. I właśnie Latafa Acid Bourbon. Tylko mówię, Latafa jest bardziej troszkę taka syntetyczna i czuć w niej było taką właśnie syntetyczność, a przy nich one są właśnie takie no, mniej chemiczne i są bardziej o wiele projektujące. Na przykład The Stronger With You Intensely jest bardziej taki bliskoskórnym zapachem, przynajmniej tak według mnie. A tutaj rzeczywiście bardziej jest taka projekcja i ciekawy, słodki zapach. Naprawdę ogólnie spoko. Jeżeli chodzi o ten drugi zapach. Ten pierwszy jest zupełnie inny i kurczę, on mi się podoba. Jest naprawdę ciekawy. Takiego zapachu jeszcze nie miałem i naprawdę jest bardzo ciekawy. Cześć kochani, witam was wszystkich. No dzisiaj już po kilku tam dniach przechodzę z taką powiedzmy już dogłębną recenzją. W sensie jakby co ja myślę w takiej dłuższej perspektywie. A więc na początku było takie, że okej, fajnie, podoba mi się, takie powiedzmy 4/5 ocena. Teraz jakby w dłuższej perspektywie, jak ten zapach się jakby pracuje na mojej skórze, rozumiem, no, z po tym, ze wszystkim, jak się uaktywnia, jak się rozwija, to powiem wam, że mi się bardzo podoba i mimo wszystko, że wydaje się, że to jest taki zapach, no nie jest jakiś taki, wiecie, powiedzmy innowacyjny, to naprawdę nigdy nie wąchałam takiego zapachu i jak później na wierzch jakby wychodzi wanilia, taka bardzo słodka wanilia i zapach róży, gdzie ten zapach róży mi się pierwszy raz tak bardzo podoba.
I to nie jest taki zapach róży jak chyba w Baccarat Rouge, gdzie jakby czuć tą różę, ale jakby, no ja mam wrażenie, że to są takie, jak też niektórzy mówią, takie bandaże, taki zapach medyczny, a tutaj tego nie ma. Tutaj czuć taką piękny kwiat, piękną taką różę, tą wanilię i naprawdę bardzo ciekawy i oryginalny zapach. Jakby no pachnie cudownie i mi się bardzo podoba. Jedyny minus, no są perfumy za 1000 zł, więc jedyny minus to to, że nie mają magnetycznego korka. Jakby okej, jakby jeszcze mi był dobry korek, jestem w stanie to przeboleć, okej, jakby, ale to jak widzicie, korek jest po prostu luźny. Korek jest luźny, więc jak nawet chcielibyście złapać za sam korek, to wam po prostu spadną te perfumy. I one mi się na przykład w plecaku, jakby ten korek jakby sam wylatywał i odkręcał, więc to jest minus. No jak za taką cenę perfumy powinny być jednak dobrze dopasowane, a ten korek jest bardzo luźny. I to nie jest moim zdaniem ok, więc to jest taki duży minus. No tak, no duży w sumie minus, jeśli chodzi o te perfumy. Zapach jest naprawdę bardzo taki ładny, słodki. No podoba mi się, no naprawdę takiego zapachu jeszcze nie wąchałem. I jeżeli chodzi o tę firmę, to mi się naprawdę bardzo podoba. Oczywiście to jest polecenie, no bo jakiś tam pewna osoba polecała to, więc zakup w ciemno. Nie żałuję tego zakupu. Osobiście mi się bardzo podoba, naprawdę będę często używał. Używałem już parę razy i jestem zachwycony, jeżeli chodzi o te perfumy. Jedne z takich, które mi się oczywiście bardzo podobają. No i tyle. Nie wiem, czy stawiałam nuty zapachowe. Jeżeli nie, to tutaj gdzieś wstawię. Nie patrzyłem jeszcze na jakie nuty zapachowe ma, więc nie wiem. W każdym razie mówię, no mi się tutaj wychodzi na plan po prostu ta wanilia i ta róża. Głównie później jakby w ramach pracowania na mojej skórze. Takie gdzieś nuty zapachowe mi się tutaj pokazują, takie nuty zapachowe czuję najbardziej. Aczkolwiek no mi się podobają te perfumy. Nie do końca mówię, jest jakoś mega super z projekcją, bo powiedziałem, że właśnie jest taka umiarkowana, ale trwałość jest ok. Trwałość jest ok w tych perfumach i naprawdę mi się bardzo podobają, więc dajcie znać, czy wy macie z Bond Number 9 jakiś flakonik, jakiś zapach, jaki wam się najbardziej podoba, bo będę chciała na pewno więcej testować z tej marki. Nie wiem, dużo osób też pisało, że właśnie oni nie mają zbytnio fajnych perfum, że właśnie mają 2 albo 3 perfumy, które są po prostu świetne. Jeden, między innymi ten i tam jeszcze powiedzmy jakieś tam 2, a reszta jest taka przeciętna, więc nie wiem. Jestem ciekaw, przetestuję oczywiście, będę chciał też, tak mówię, przetestować Greenwich Village z tej marki, bo ponoć też pewna osoba polecała te perfumy i właśnie te drugie, o których mówię, więc jestem mega, mega ciekaw. No, tylko, że trochę się boję, ponieważ on mówi, że właśnie ten Greenwich Village jest podobny do Baccarat Rouge, a mi się Baccarat Rouge nie podobał. I teraz, kurczę, nie wiem, czy mam kupować te perfumy, no bo z próbkami jest ciężko dosyć, więc jak tutaj kupiłem w ciemno całą od razu flaszkę, tak samo prawdopodobnie z tamtymi kończy się tak samo, że kupię w ciemno całą flaszkę, więc mam nadzieję, że nie wtopię. Tutaj nie wtopiłem, to mi się bardzo podoba. Te perfumy są świetne, więc jakby nie mogę tutaj nic absolutnie narzekać. I jeszcze krótko powiem o tych perfumach Azaro The Most Wanted. Czy to są perfumy, które mi się podobają? Powiedziałbym, że takie 4 na 5 są dobre, są ok, ale jakoś mnie nie powalają, tak jak na przykład te pierwsze, bo mi pierwsze mi się bardziej podobały. No i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o te perfumy, to jeszcze sobie je wąchnę. No, tak jak mówię, one są, powiedziałbym, takie pachną trochę jak właśnie takie skrzyżowanie Latafa Assad Bourbon z The Stronger With You i ten Intensely, czyli tym zapachem. I pachną właśnie trochę podobne, takie wiecie, skrzyżowanie tych dwóch zapachów. Czy osobiście mi się podoba? Mam wrażenie, że Intensely Stronger With You mi się bardziej podoba, mimo że jest to taki bardziej delikatny zapach, powiedzmy taki bliskoskórny, ale pachnie bardzo naturalnie, a tutaj jest trochę bardziej znaczy nie jest taka sztucznie, ale mam wrażenie, że tutaj jest bardzo taka duża projekcja. Ja nie tylko psiknąłem to, co czułem w całym samochodzie na samym początku. Projekcja jest bardzo duża, a wydaje mi się, że trwałość nie jest tak dobra. Przynajmniej jakby już dosyć szybko nie czułem tego na swojej skórze.
Nie wiem, może to tylko u mnie jest tak, że właściwie 3-4 godziny i ja ich w ogóle kompletnie nie czułem, kompletnie, a psikami dość dużo, bo psikami i na skórę, i na, wiecie, bluzę i tak dalej, więc jakby, więc ja dość szybko ich nie czułem. Nie wiem, czy może dlatego, że mój nos się przyzwyczaił, czy co, ale rzeczywiście dość szybko nie czułem tego zapachu, więc nie wiem. Jest okej, podoba mi się taki wiecie, jakiś taki żywiczny, taki bursztynowy zapach, taki żywicowy mi się kojarzy z czymś takim. No i podoba mi się ten zapach, jest fajny, aczkolwiek też jak mówię, nie jest rewelacyjnym zapachem, nie jest takim zapachem, który mnie jakoś bardzo zachwyca. Jest po prostu ok. Czy kupię następną flaszkę, jeżeli ten wykończę? Nie, prawdopodobnie nie. No mówię, bardziej mi się podoba zapach Stronger With You Intensely. Mimo wszystko, że on jest takim delikatnym zapachem, no, niektórzy mówią, że jest takim mocnym. No nie wiem, u mnie wypada dość delikatnie, ale mi się akurat ten zapach, ta taka naturalność tego zapachu bardzo podoba, naprawdę. Jeśli chodzi o ten zapach, to jest naprawdę tak dobrze zrobiony, że mi się bardzo podoba. Jest naprawdę świetny. Jedyny minus, to jest bardzo delikatny ten zapach. Przynajmniej jakby, nie wiem, no niektórzy mówią, że jest właśnie bardzo mocny. U mnie jest bardzo delikatny. U mnie jest bardzo delikatny zapach. Powiedzmy, że właśnie zapach taki blisko skórny. Więc z reguły nie kupuję takich zapachów, ale też nie zawsze stawiam na to, żeby po prostu te zapachy były bardzo projektujące, bardzo długotrwałe. Czasami stawiam po prostu na sam zapach, żeby był świetny zapach, więc to ogólnie byłoby na tyle. No i jeżeli lubicie filmiki z tematyką perfumową, to oczywiście Was serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam również do obserwacji mnie na TikToku, Instagramie, wszędzie nazwa jest taka sama, więc jeżeli wpiszecie, to mnie tam znajdziecie. Dajcie znać, czy właśnie macie jakieś perfumy z tej marki, czy macie te perfumy, czy macie może tamte perfumy, Bond Number 9, jakiś flakonik z tej firmy. Jestem mega ciekaw i to ogólnie byłoby na tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku.